Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie rękawiczki bez palców. Będziemy pracować na podstawie ściągacza. Do wykonania mitenek będę używać włóczki Gazal Baby Wool XL, kolor numer 835XL. Jest to mieszanka akrylu i wełny. Na obie rękawiczki wyjdzie około 1,5 motka. Do pracy z włóczką będę używać szydełka o grubości 4 mm. Rozpoczynamy od zrobienia supełka i wykonujemy 35 oczek łańcuszka. Pamiętajcie, żeby łańcuszek był luźny, żeby potem brzeg naszej rękawiczki był elastyczny. Po zrobieniu 35 oczek łańcuszka powinien prezentować się on w ten sposób. Na łańcuszku będziemy budować pierwszy rząd. Więc robimy oczko zawracające, czyli dodatkowe oczko łańcuszka i teraz będziemy robić półsłupki nawijane. Czyli nabieramy nitkę, wbijamy się szydełkiem w drugie oczko od szydełka i przeciągamy nitkę. Cały pierwszy rząd robimy tak samo, czyli robimy półsłupki nawijane aż do ostatniego oczka łańcuszka. Razem powinniśmy mieć 35 półsłupków nawijanych. Po zakończeniu pierwszego rzędu w kolejnych będziemy robić już ściągacz, czyli robimy oczko zawracające, odwracamy naszą robótkę i robimy półsłupek nawijany w drugim oczku od szydełka. I teraz ważna uwaga, będziemy wbijać się tylko w tylną pętelkę. Czyli nabrałam już sobie nitkę i będę robić półsłupek w drugim oczku od szydełka, wbijając się właśnie w tą tylną pętelkę. Teraz robię kolejny półsłupek, czyli nabieram nitkę i wbijam się w tylną pętelkę kolejnego oczka. I w dokładnie taki sam sposób będę już leciała do samego końca rzędu. Po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 35 półsłupków nawijanych. Kolejne rzędy będziemy robić w dokładnie taki sam sposób, czyli oczko zawracające, odwracamy robótkę i robimy półsłupki nawijane, wbijamy się tylko w tylną pętelkę kolejnego oczka. Rozmiar mitenki będzie zależał od ilości rzędów. Z mojego doświadczenia wynika, że na szczupłą dłoń wystarczą 23 rzędy, a na dłonie większych rozmiarów tych rzędów powinno być odpowiednio więcej, czyli na przykład 24, 25 lub więcej. Jeśli będziecie używać szydełka lub włóczki innej grubości, no to ilość oczek łańcuszka i ilość rzędów musicie sobie dopasować indywidualnie. Ja robię rękawiczki na szczupłe dłonie, więc razem będę robić 23 rzędy. Ja już jestem po zrobieniu wszystkich swoich rzędów. Tutaj możecie zobaczyć, jak ściągacz fajnie pracuje i jak bardzo jest elastyczny. Zanim zaczniemy zszywać, pokażę Wam, jak dzielimy brzeg. Dzielimy go na 3 odcinki. Pierwszy odcinek to będzie 19 oczek, czyli ta część do kciuka. Drugi odcinek 7 oczek na kciuk i trzeci odcinek będzie miał 9 oczek, czyli będzie to górna część zakrywająca palce. Czasem zdarzy się tak, że górny i dolny brzeg mitenki wychodzi nierówno, dlatego warto wtedy zrobić sobie niewielki obrąbek, żeby te brzegi wyglądały jednakowo. No więc będę to robić w taki sposób, że najpierw obrobię dolną krawędź mitenki, następnie zszyję ze sobą brzegi, pamiętając o odpowiednich odcinkach i na koniec obrobię górną krawędź. Ok, czyli tak jak mówiłam, najpierw obrąbek dolnej krawędzi. Zaczynamy od zrobienia 2 oczek łańcuszka. Następnie wykonujemy półsłupek na brzegu drugiego rzędu ściągacza. I znowu 2 oczka łańcuszka i półsłupek na brzegu kolejnego rzędu ściągacza. I robimy tak cały czas do końca dolnej krawędzi. Po zrobieniu obrąbka będę teraz zszywać brzegi. Najpierw odcinek pierwszy, czyli 19 oczek ścisłych. Najpierw to oczko na szydełku łączę z pierwszym oczkiem drugiego brzegu. Szydełko przekładam pod przednią pętelką. Nabieram nitkę i przeciągam ją przez obie pętelki na szydełku. Robię kolejne oczko ścisłe. Przekładam szydełko pod kolejną pętelkę przedniej krawędzi i pod pętelkę na drugiej krawędzi.
Potem nabieram nitkę i przeciągam ją przez obie pętelki i jeszcze na koniec przez pętelkę na szydełku. Robię w ten sposób 19 oczek ścisłych i dojdę do miejsca, gdzie będzie kciuk. Po zszyciu pierwszego odcinka powinno nam zostać 16 oczek, 7 na kciuk i 9 na górną część. Żeby zostawić otwór na kciuk, oczka ścisłe będę wykonywać tylko na jednym brzegu, tym przednim, czyli razem 7 oczek ścisłych. Zostawiłam miejsce na kciuk i teraz muszę odliczyć 9 oczek na drugim brzegu. I w tym 9 oczku zacznę zszywać górną część. Przebijam się szydełkiem na przednim brzegu i teraz, żeby szef był mocniejszy, wyjątkowo wbijam się w przednią i tylną pętelkę w 9 oczku na drugim brzegu. Wykonuję oczko ścisłe, przeciągam nitkę przez 3 pętelki i jeszcze przez pętelkę na szydełku. Kolejne oczka ścisłe wykonuję już wykorzystując tylko przednią pętelkę tylnej części rękawiczki. Na końcu krawędzi powinniśmy mieć 9 oczek ścisłych. Będę teraz robić obrąbek górnej krawędzi mitenki, czyli tak jak na dolnej krawędzi 2 oczka łańcuszka i półsłupek na brzegu drugiego rzędu. No i tak do samego końca krawędzi. W ostatnim oczku krawędzi robię oczko ścisłe i kończę supełkiem. Odcinam sobie nitkę i teraz będę robiła obróbkę otworu na kciuk. Zobaczcie, że na każdej połowie zostało mi 7 oczek, czyli razem 14. Obrąbek kciuka będę wykonywać półsłupkami. Wbijam się szydełkiem w obojętnie które miejsce i zaczepiam nitkę na brzegu. Teraz robię jedno oczko łańcuszka i następnie półsłupek. Półsłupki robię do samego końca, ma być ich 14 na jeden rząd i razem tych rzędów zrobię 3. I tutaj zobaczcie, że przy okazji robienia półsłupków chowam sobie tą nitkę, która wystawała w tym miejscu. Na koniec obrąbka robię supełek i odcinam nitkę. Zaraz będę chować nitki, ale pokażę Wam tu jeszcze taką jedną rzecz. Czasem zdarza się tak, że na górnym brzegu jest luźniejszy splot i po zszyciu mogą zrobić się właśnie takie nieładne dziury. No ale nie trzeba się tym przejmować, bo można ich się bardzo łatwo pozbyć i użyję właśnie do tego nitki, która została przy kciuku. Do schowania nitek użyję igły dziewiarskiej. Nawlekam sobie wystające nitki na igłę i będę je chować na lewej stronie rękawiczki. Nawleczone nitki przekładam pomiędzy pętelkami, przeciągam i odcinam niepotrzebną część. I tak robię z każdą wystającą nitką, oprócz tej przy kciuku. No więc przy kciuku znowu nawlekam sobie wystającą nitkę i przekładam igłę na lewą stronę. Właśnie tutaj jest to miejsce, gdzie te oczka trochę się rozchodzą i będziemy je teraz maskować. No i właśnie w tym miejscu będę sobie tą rękawiczkę trochę podszywać. Szukam sobie właśnie tych luźniejszych punktów i trochę je ściągam. Po podszyciu możecie sobie tą nitkę jeszcze zabezpieczyć supełkiem, potem ją schować, no i odciąć końcówkę. Jeśli coś jest niejasne i macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach i postaram się bardzo szybko na nie odpowiedzieć. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji. Autopromocja. Jeśli chcecie kupić włóczki lub produkty pasmanteryjne, zajrzyjcie do naszego sklepu sprotek.pl. Link zostawiam w opisie.